Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik, taki króciutki, a mianowicie chodzi o prawidłowe przygotowywanie sobie roślin, ziół, jako naparów na przykład, czy wywarów, co, kiedy, w jakiej temperaturze, ponieważ bardzo często tutaj też dochodzi do takich różnych małych pomyłek, czy nieporozumień, czy po prostu ktoś nie wie i może to po prostu robić źle. A więc na samym początku mamy rośliny, które są takie, jakby to powiedzieć, najbardziej delikatne. Są to rośliny, które zawierają związki śluzowe w sobie. Do takich roślin mogłaby na przykład należeć babka lancetowata czy szerokolistna, zawiera dość dużo substancji śluzowych w sobie. Następnie na przykład byłby to bardzo popularny len, nasiona lnu. Jeżeli chodzi o takie właśnie rośliny, które zawierają w sobie bardzo dużo związków śluzowych, najlepiej takie rośliny po prostu zalewać zimną wodą. Zostawiać to po prostu na noc stać i następnego dnia można to po prostu przecedzić i z tego korzystać. Dlaczego tak? Ponieważ używając tutaj bardzo gorącej wody, wrzątku, czy jeszcze nawet to wygotować na przykład, będziemy te związki śluzowe niestety, ale uszkadzać. I tutaj bardzo często na przykład przy lnie jest to widoczne, kiedy to wygotujemy len i będzie jeszcze mniej wody w tym, to po prostu nam się zrobi aż klej z tego, którym można by śmiało tapetować, na ściany dawać i tapetę kłaść, aż taki gęsty jest. Jeżeli będziemy to robić właśnie na takiej zimnej wodzie, może być też i letnia temperatura pokojowa, chodzi mi o to, żeby po prostu nie była ekstra dodatkowo podgrzana, to wtedy te związki śluzowe pozostają bardziej takie mniej lepkie, ale też zachowują swoje właściwości i większości tych właściwości wtedy nie tracą. Jeżeli chodzi na przykład znowu o korzenie, korzenie bardzo często gotuje się. Tutaj robimy wtedy wywary, czyli po prostu doprowadzamy do gotowania, chwileczkę pogotujemy, zostawiamy, zależnie też od rośliny jaka to jest, ponieważ jedne trzeba gotować 5 minut, jedne 2 minuty, jedne 10 minut, to warto zawsze się później gdzieś tam upewnić. Są różne atlasy ziołowe, masę różnych innych książek ziołowych, jaką tam jest zalecane, co można z tym robić. Wtedy to się wygotowuje, później się to przecedza i można z tego korzystać. Później mamy takie właśnie rośliny zdrewniałe tego typu, czyli takie twarde łodygi, z których też na przykład często się korzysta. Tutaj można to gotować lub po prostu zalewać to wrzątkiem. To już tutaj też zależne jest głównie od rośliny. Następnym punktem, który mamy, to są właśnie rośliny liściaste, czyli wszelkiego rodzaju listki, które są, załóżmy, nie wiem, malina, liść maliny, czy liść poziomki, czy mniszek, czy pokrzywa. Tutaj optymalną temperaturą jest 80 stopni, którą się to powinno zalewać. Czyli po prostu dziś już są takie czajniki na rynku dostępne, które po prostu mają temperaturę wody ustawianą, czy filtry wody, na przykład tak jak ja też mam taki czajnik, też mamy, na którym można sobie ustawić jaką temperaturę chcemy i tą temperaturą po prostu możemy to wtedy sobie zalać, czyli w tym wypadku jest to 80 stopni Celsjusza. To jest bardzo optymalna temperatura, ponieważ mówi się ogólnie i przyjmuje się, że gdy będziemy je tutaj zalewać wrzątkiem, gotować, to możemy część po prostu tych składników sobie uszkodzić. Tutaj są zdania podzielone, ponieważ jedni mówią nie, bo to musi być doprowadzone do 100 stopni, bo tak się zawsze tam robiło i tak dalej, i tak dalej. Jednak ja wolę korzystać z tych 80 stopni i widzę po prostu, że te zioła mają lepsze efekty wtedy na mnie, które zażywam. Także to też jest taka opcja tutaj 80 stopni. Jeżeli chodzi o wyciągi procentowe, to tutaj sytuacja ma się podobnie. Przy roślinach śluzowych przeważnie jest około 20, 30, maks 40% tutaj używamy, czyli wody ognistej 30, 20 czy 40 stopni procent dajemy.
Przy korzeniach bardzo często sięga się już po mocniejsze, ponieważ to już przy korzeniach to już niekiedy nawet idzie aż 95-96%, 80% również jest bardzo popularne i to też właśnie jest przy częściach zdrewniałych, czyli takich łodygach, czy jakichś tam gałązkach, tego typu rzeczach, czasem przy korze. Wtedy również używamy właśnie większego procentażu, czyli 80, 90, 95, 96%. Też zależne od rośliny i tak dalej. Ogólnie jeżeli mamy te wszystkie listkowe sprawy, czyli to przed chwilą co mówiłem, pokrzywe, mniszki, tego typu rzeczy, to wtedy tutaj korzystamy przeważnie z 40%. To jest takie już przyjęte, że się po prostu 40% wodę ognistą do tego używa, zalewa i robimy sobie z tego właśnie nasze ziółka, takie ekstrakty. Później oczywiście mamy jeszcze całą paletę innych rzeczy, które możemy robić, ponieważ możemy robić jeszcze różnego rodzaju maści, możemy robić kremy, możemy robić octy ziołowe, możemy jakieś pasty ziołowe robić, masa tutaj rzeczy, oleje, bardzo często też są różne wyciągi olejowe i niekiedy przy olejach też się stosowało temperatury, jak na przykład przy glistniku stosowało się gorący olej, także to też wtedy już zależy od rośliny i trzeba się po prostu doinformować, ponieważ no niektóre rośliny posiadają w sobie różne związki, które nie są dla nas korzystne i trzeba użyć temperatury, żeby po prostu te związki tutaj rozpracować, żeby już dla nas nie były szkodliwe. Na przykład taką rośliną jest jarzębina, owoc jarzębiny, który tutaj jest, czy też owoc kaliny. Powinno się używać właśnie temperatury do tego, żeby po prostu te związki, które inaczej mogłyby nam w większych ilościach zaszkodzić, po prostu je zneutralizować. Tego to trzeba tutaj się zawsze zorientować co i jak. No i jeszcze oczywiście owoce mamy. Owoce też można 80 stopni zalewać. Oczywiście, jeżeli to nie będą owoce, które potrzebują wyższej temperatury, jak na przykład jarzębina, tak weźmiemy jako przykład, czyli można wtedy 80 stopni, a przy procentach, no to tutaj wtedy jest między 40-60% się zaleca. Wszystko zależy od tego, ile wody ma dana roślina, bo wiadomo, że truskawka będzie dużo bardziej wodnista niż na przykład róża. Także im więcej wody, tym trzeba więcej procent do tego po prostu dodać, żeby to wyrównać, bo ta woda się wtedy miesza z tym procentami i gwałtownie tam spada ilość procentów w danej mieszance. Także to wtedy trzeba proporcjonalnie zwiększać. Im bardziej owoc wodnisty, tym większa moc wody ognistej będzie nam tutaj potrzebna. Co jeszcze? Z takich ciekawostek jeszcze, może na koniec, jeszcze mam takie dwie małe ciekawostki powiem, ponieważ tak mi to też właśnie teraz do głowy wpadło. Świetlik. Bardzo często znacie świetlik na oczy. Zioło idealnie polecane na oczy. Bardzo fajne zioło, popularne, chociaż no na łąkach troszeczkę ciężko go już teraz spotkać. Bywają miejsca, że jest go gdzieś dużo, ale on jest znany tylko i wyłącznie z jego właśnie takich ocznych zastosowań. I tutaj jest jeszcze jedna taka rzecz, która była kiedyś bardzo, bardzo dawno temu używana, a mianowicie on ma działanie oczyszczające limfę tutaj głowy. Świetlik. To o tym się nie mówi, ponieważ wszyscy przeważnie mówią o na oczy, zapalenie spojówek, tego typu rzeczy, to jest idealnie. Ale kiedy zrobimy sobie teraz tutaj taki wyciąg z niego, na przykład na temperaturze 80 stopni, można go zalać i wtedy bym wziął bardzo małą ilość i do buteleczki jako krople do nosa i szczyknąć sobie tego świetlika do nosa. Można nawet kilka razy sobie psikać, ponieważ jak wiemy, no świetlik można tam spożyć, załóżmy tam pół szklanki na dzień, czy zależnie od tego, do czego też używamy, też na oczy może być, to używając go jako krople do nosa, rozcieńczamy tą limfę, która tutaj nam zastaje w głowie i był właśnie używany na bóle głowy, moi drodzy. Wtedy się właśnie używało świetlika na bóle głowy jako formie takich kropli do nosa.
ponieważ idealnie właśnie rozpuszczał tą całą limfę, bo bardzo często bóle głowy występują przez limfę. Zastój limfy. Ja wam tłumaczyłem, tutaj boli głowa, pierwsze zacząć tutaj to rozmasowywać z jednej, z drugiej strony, sobie z tyłu, bo tam przeważnie limfa się zastała i tutaj świetlik idealnie nam na to wszystko bardzo pomaga. Oczywiście jeżeli chodzi o zioła, to też wszystko zależy od tego, na co będziemy to używać. Niektórzy robią jeszcze podział na mężczyzn i kobiety, jak na przykład Hildegarda. Ona była chyba pierwszą, która robiła podział już tak mniej więcej na zioła męskie i żeńskie. I gdzie na przykład zalecała bardziej mężczyznom tutaj, żeby używali imbiru, ponieważ no po prostu dla mężczyzn był imbir bardziej taki lepszy, według jej wszystkich obserwacji tego wszystkiego, a znowu dla kobiet bardziej polecała galgant, jako działanie takie bardziej na kobiety. No i w tym wszystkim to jest właśnie też główny problem naszej dzisiejszej medycyny, ponieważ no wiele leków również całkiem inaczej działa na mężczyzn niż na kobiety. A kiedy popatrzymy na dawkowanie dzisiaj wszystkich preparatów, które byśmy sobie gdzieś tam nie kupili, to zawsze tam pisze 2, 1, 3 razy dziennie, po tym, ale nie ma podzielenia na kobiety i mężczyzny. Jest tylko podzielenie na dzieci i dorosłych. A problem jest z tym, że kobiety bardzo często nie mają takiej wagi jak mężczyźni i bardzo często dawka jest dla nich wtedy za duża po prostu tego danego preparatu. Ponieważ no, mężczyzna, który tam ma, nie wiem, załóżmy 100 kg, a weźmy kobietę, która ma 50 kg, to jest połowa wagi różnicy. I to jest bolączka tej dzisiejszej medycyny, że nie ma tego podzielonego na mężczyzn i na kobiet. I też niektóre różnego rodzaju typu właśnie preparaty działają całkiem inaczej na układ hormonalny mężczyzn i kobiet. Więc to też bardzo często jest tutaj pomijane i wrzucane wszystko do jednego wora. Co niestety, no szkoda, że tak po prostu jest. Z ziołami jest podobnie, no, ponieważ na przykład szyszka chmielu jest bardziej polecana dla kobiet niż dla mężczyzn. Mężczyźni również oczywiście mogą z tego korzystać. Ja też z tego korzystałem, ale trzeba zachować umiar, bo kiedy przesadzimy, to będziemy mieli po prostu za dużo estrogenów we krwi jako mężczyźni i no, będziemy się stawać bardziej kobiecy niż męscy. Dlatego no, na to trzeba uważać po prostu. I podobnie jest właśnie też z przywrotnikiem. Przywrotnik pospolity to jest typowe zioło kobiece, bardzo często polecane na dolegliwości menstruacyjne, tego typu rzeczy. No, u mężczyzn jest dużo rzadziej stosowane, więc no, na tym też trzeba się tutaj po prostu czasem zagłębić, ale to jest temat bardzo szeroki i głęboki i bardzo mało wiedzy jest w tych tematach gdzieś na internetach, czy w książkach nawet, ponieważ no, mało kto się zagłębia na to, żeby tam był podział. Jak mówię, tutaj Hildegarda troszeczkę zaczęła o tym mówić, no ale to dalej jeszcze nie jest pełny obraz tego wszystkiego, tak jak to powinno być, więc no, ktoś siedzi w tym głębiej, no to wie, że dane zioło będzie oddziaływać tutaj właśnie estrogennie, te będzie podnosić testosteron, tak jak na przykład buzdyganek jest znowu takim typowym ziołem męskim, czy palma sabałowa, ponieważ one znowu podnoszą testosteron. No. Stosowane są na przykład wtedy u kobiet, kiedy kobiety mają za mało testosteronu, bo kobiety też potrzebują testosteronu, nie tylko i wyłącznie mężczyźni, ale są inne proporcje. Więc wtedy można tym wyrównywać, ale to znowu są bardziej męskie zioła. Dobra, starczy na dzisiaj. Życzę wam wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.